Nie przechowuj żywności w pojemnikach po lodach, będziesz w szoku, co się z nimi dzieje. Pewnie nieraz myślałeś, że masz w lodówce lody, a okazało się, że w środku jest koperek. Wiele osób nie wyrzuca pudełek po lodach, zamiast tego wykorzystuje je w swojej kuchni. To ogromny błąd. Producent lodów nie przewidział takiego zastosowania dla pojemników. Wkładanie do nich resztek obiadu, mięsa, surówek lub zup może być niebezpieczne. Moja teściowa tak robiła, ale gdy jej powiedziałam o tym, natychmiast przestała tak robić. O co chodzi? Okazuje się, że niektóre produkty spożywcze oddziałują na pudełka. Ponowne używanie opakowań sprawia, że do żywności mogą przedostać się szkodliwe substancje chemiczne. Ciepła temperatura dania może wytrącić z niego chemiczne składniki. Pudełka po lodach nie nadają się do przechowywania nabiału i jajek. Plastik sprzyja namnażaniu się groźnych drobnoustrojów. Przetworzone mięso traci smak oraz właściwości odżywcze. Sery mogą zacząć brzydko pachnieć stęchlizną. W takim pudełku pleśnieją o wiele szybciej, ponadto jedzenie powinniśmy przechowywać w przezroczystych pojemnikach. Pudełka po lodach są barwione chemicznymi farbami. Jakość i zastosowanie tego plastiku nie jest przewidziane do ponownego zamrażania. Ten błąd podczas podgrzewania parówek popełnia wiele osób. Jeden szczegół sprawia, że stają się groźne dla zdrowia. Parówki przygotowane w ten sposób są szkodliwe. Szkoda, że producent nie informuje o tym na opakowaniu. Jeśli często jesz parówki lub podajesz je swoim dzieciom, słuchaj uważnie. Zwykle, gdy chcemy je zjeść, podgrzewamy je, najczęściej w wodzie. Choć czynność wydaje się prosta, to jeden szczegół jest niezwykle ważny. Temperatura wody nie powinna przekroczyć 130 stopni Celsjusza. Najlepiej, gdyby w ogóle nie doprowadzać jej do wrzenia. Parówki są wykonane z mięsa kategorii MOM, czyli mechanicznie oddzielonego od kości. Jednak nie są wykonane w 100% z mięsa. W ich składzie znajdziemy również sól peklującą, azotany i azotyny. To właśnie te składniki są powodem, dla którego nie wolno za mocno podgrzewać parówek. Wysoka temperatura sprawia, że zaczynają wytwarzać związki rakotwórcze, takie jak nitrozoaminy. Potencjalne czynniki rakotwórcze zawarte w produktach mięsnych obejmują składniki naturalnie w nim występujące, ale również powstające przy obróbce cieplnej. Należą do nich żelazo, azotany i azotyny, aminy heterocykliczne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Parówek również lepiej nie smażyć i piec. Podczas takiej obróbki temperatura również jest za wysoka. Jeśli parówka zaczyna pękać, to znak, że substancje w jej składnikach zaczęły pracować. Właśnie takich kiełbasek nie powinniśmy serwować swojej rodzinie. Parówki najlepiej podgrzewać w wodzie o temperaturze 70 stopni. Jeśli robimy to w mikrofalówce, wystarczy im mniej niż 30 sekund. Zwykła butelka po mleku ma ukryte zastosowanie. Może przydać się w kuchni, dlatego nie warto wyrzucać jej do śmieci. Okazuje się, że producenci, tworząc opakowanie, nie wiedzieli, że użyli materiałów, które mają ukryte właściwości. Dotyczy to kartonowych opakowań, które są najpopularniejsze, oraz tych wykonanych z plastiku. Okazuje się, że oba mogą być wykorzystane w naszej kuchni w zupełnie innym celu. Gdy wypijemy mleko, należy wypłukać butelkę z jego pozostałości. Następnie za pomocą noża do tapet odciąć jego część. Chodzi o część pudełka, która znajduje się zaraz obok nakrętki. Dokładnie wycinamy opakowanie, zostawiając kilka centymetrów. Najcenniejszą częścią butelki jest właśnie nakrętka. Resztę pudełka można wyrzucić do śmieci. Tak zachowana część opakowania przyda się do organizacji spiżarni. Każda część jakiegokolwiek opakowania po mleku z nakrętką może być wykorzystana w sposób, który zaraz Ci pokażę. Wystarczy wziąć otwarte opakowanie orzeszków czy sypkich produktów. Odkręcić nakrętkę i przecisnąć przez nią górną część opakowania. Następnie rozłożyć go na płasko i zakręcić nakrętkę. Zamknięcia butelek od mleka są większe niż standardowe. Często wykonane są z trwałego plastiku, dlatego świetnie nadają się do recyklingu. Zamiast wydawać fortunę na zamknięcia, można wykonać je właśnie z butelek po mleku. Roztop mydło i zobacz, co z nim zrobić. W prosty sposób zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy.
Pokażę Ci sposób na wykorzystanie każdego mydła, dzięki któremu nie będziesz musiał wydawać tak wiele pieniędzy przy kolejnych zakupach w markecie. Włóż mydło do wody i zagotuj je. Na jedno mydło użyj 2 szklanek wody. Weź wszystkie końcówki mydeł, jakie masz w domu. Od teraz nie musisz ich wyrzucać. Wystarczy włożyć je do garnka z wodą i zagotować. Podgrzewaj mydła tak długo, aż się rozpuszczą. Następnie lekko przestudzoną masę z mydła przelej do blendera. Dodaj do niej 2 łyżki dowolnego proszku do prania, 2 łyżki soli kuchennej oraz 3 łyżeczki octu. Włącz blender i wymieszaj wszystkie składniki. Teraz weź puste, wypłukane kartoniki po mleku. Rozetnij je w ten sposób jak na filmiku. Jeśli w kartoniku jeszcze są resztki płynu, usuń je. Do pustych kartoników przełóż masę z mydła. Ja użyłam 2 kartoników. Następnie wstaw je do zamrażarki na kilka godzin albo całą noc. Tak przechowywaną masę w każdej chwili możesz wyjąć i użyć. Ja specjalnie rozkroję teraz pudełka, żebyś widział, jak ta masa wygląda. Możesz takie mydło odkrawać i używać do prania różnych rzeczy. Możesz też wykorzystać je do zmywania naczyń. Wyczyścisz nim buty sportowe. A przede wszystkim możesz je użyć do czyszczenia wielu różnych rzeczy w domu. To uniwersalne mydło jest lepsze od niejednego mleczka i płynu, więc można nim wyczyścić o wiele więcej. I kosztuje cię tylko grosze. Wiedziałeś, że tak można wykorzystać końcówki mydła? Szuflada pod piekarnikiem ma ukrytą funkcję. Będziesz w szoku, do czego służy. Wcale nie powstała do przechowywania patelni i blaszek. Ta niepozorna część kuchni przyda się podczas gotowania. Gdy wyjmujemy danie z piekarnika i nie chcemy, żeby szybko ostygło, wystarczy otworzyć szufladę pod kuchenką i włożyć je do niej. Sprawdzi się również do przechowywania resztek lub porcji dla spóźnionych gości. Piekarnik, który działa nad nią, skutecznie ją ociepla. Dzięki temu danie dłużej będzie ciepłe. Wiedziałeś o tej funkcji szuflady? Masz taką w swojej kuchni? Korzystasz ze świeżych ziół podczas gotowania? Ten trik oszczędzi ci sporo czasu. Nie obrywaj gałązek rękami, jest to strata czasu. Wystarczy zwykła kuchenna tarka. Należy oderwać zioła z łodygami, przełożyć je przez największe oczko i pociągnąć. Listki, czyli najbardziej aromatyczna część ziół, zostanie na tarce. Łodygi oderwą się przy samych listkach. Znałeś takie zastosowanie dla tarki? Podczas gotowania nie wiesz, co zrobić z pokrywką? Wystarczy położyć ją na uchwyt garnka i zahaczyć o rand garnka. Nie będzie brudzić blatu i zawsze będzie pod ręką. Genialne! Nie przepłacaj za robot kuchenny. Zwykły mikser zyska nową funkcję, która sprawi, że gotowanie będzie o wiele przyjemniejsze. Jeśli twój mikser nie posiada uchwytu, możesz zastąpić go zwykłym rusztem z piekarnika. Wystarczy położyć go na środku miski, następnie położyć na nim mikser i włączyć go. Będziesz mieć wolne ręce do dodawania składników. Ręce nie będą już boleć po długim miksowaniu.